Czy jesteście gotowi na opowiadanie tak dziwne i losowe, że zapomnicie o wszystkich niezręcznych historiach do tej pory? Tym właśnie jest Powiedział mi wszystko. Do dzisiaj fandom nie wierzy, że ta historia istnieje. Ale istnieje, przykro mi. Dostrzegam, możecie nie wysiedzieć, ale pamiętajcie, że pod koniec omawiany będzie Stitch Ride. Jak będziecie musieli, to po prostu przewincie. I jeśli to jest jasne, przejdźmy już do opowiadania. Chris Watson chce odnieść sukces i obecnie tylko na tym mu w życiu zależy. Jego rodzina nie osiągnęła sukcesu, rodzice nie mają prestiżowej pracy, no i nie są biedni, ale nie są też bogaci. Chris często jest nimi zażenowany. I to nie tak, że nie kocha swojej rodziny, po prostu chce, żeby wszyscy żyli lepiej. Uważa, że właśnie tak wygląda dojrzałość, ale wciąż jest dzieciakiem i rozumie to tak, jak to rozumie dzieciak. Jego znajomi z dzieciństwa nie są tacy prestiżowi i inteligentni, jak on by chciał, więc się od nich odsuwa. Patrzy na innych z góry. W nowej szkole dołącza do tych fajnych dzieciaków i po głowie chodzi mu teraz tylko większe kieszonkowe, żeby nie wyróżniać się na spotkaniach w Starbucksie. W nowej szkole Chrisa fajne dzieciaki to jest klub młodego naukowca. Mówi się, że nauczyciel, dr Little, jest geniuszem. Mówi się też jednak, że jest to grupa snobów, a nawet i cała sekta są podzieły w szkole. No i Chris dołączył do tego klubu i czekał na tak zwaną noc nauki, czyli specjalną noc w szkole, kiedy klub stworzy coś wyjątkowego. Podobno widzisz stamtąd odmieniony. Ale wzięcie udziału wymagało silnej determinacji i gotowości do dokonywania poświęceń, ponieważ każdy z uczniów miał wyrwać sobie ząb. Chris nie był na to gotowy, ale znalazł sposób, żeby oszukać system. Ale tutaj chodzi Fazgu. Wiecie, co to jest Fazgu? Pewnie słyszeliście nazwę przynajmniej. Tak więc dr Little dał każdemu uczniowi zestaw szalonego naukowca Freddy'ego Fazbeara z różowym żelem o nazwie Fazgu. Eksperyment wygląda tak. Wyrwasz sobie ząb, wkładasz go w ten żel, wkładasz palucha w ten żel, przez co powstaje połączenie i żel karmi się twoją krwią, a w kilka godzin zęba wyrosną całe usta. Te usta powiedzą ci coś, czego nigdy nie zapomnisz, a potem obumrą i masz tą martwą tkankę wyrzucić. Koniec eksperymentu. Uczniów odseparowano ściankami, żeby każdy w spokoju przeprowadził swój eksperyment. No i Chris użył starego mleczaka do eksperymentu i czekał. Po jakimś czasie niektórzy uczniowie już kończyli. Chris widział, jak podchodzą do doktora, mówią mu: powiedział mi wszystko, a potem odchodzą. Ale przypadek Chrisa był inny. Zamiast ust wrosła wielka masa, jakby korpus. Doktor odwiedził go, powiedział, że jest to coś fascynującego. Zachęcił do kontynuowania eksperymentu. Tak też się stało, ale po drzemce Chris odkrył coś przerażającego. Stracił oko, które poleciało do Fazgu. Nie mógł przerwać połączenia, bo zaczynał się dusić. Jego płuca już były po drugiej stronie. Fazgu nie tylko żywiło się jego krwią, ale zabierało wszystkie narządy i nie było już drogi odwrotu. Fazgu zmienił się w Chrisa, a Chris zmienił się w drobną kubkę mazi. Ostatnimi siłami nakazał swojemu klonowi, żeby opiekował się jego rodziną, po czym zmarł. Klon zebrał resztki Chrisa, włożył do torebki na odpadki, podszedł do nauczyciela. Powiedział mi wszystko. Tak się kończy opowiadanie. No i to pytanie powtarzam za każdym razem, ale teraz wyjątkowo. Co sądzicie o tej historii? Jest bardzo osobliwa. Można zapomnieć, że to jest Fazbear Fright. Ale pewnie zaskoczę was, jak powiem, że taka zła nie była. Miał wyraźny pomysł, ciekawy pomysł, przyłożyli się do niego. Twist był niespodziewany i logiczny. Niestety jednak Powiedział mi wszystko, nie ma żadnego związku z Five Nights at Freddy's. Bo naprawdę nie jest trudno, żeby historia miała związek z FNAF-em. Można wymienić kilka punktów, że są morderstwa, duchy, pizzeria, nawiedzone roboty, nawiedzone zabawki, animatroniki itd. Jeśli odhaczysz jakieś 1 czy 2 punkty z tych 10, to twoja historia już jest FNAF-em. Niestety żerowych postaci nie ma na tej liście i to już stwarza problemy. Historia użyła nazwy Freddy Fazbear. Tylko tyle, ale ten Freddy Fazbear nie ma żadnego związku z pizzerią. Jaki związek ma zestaw szalonego naukowca Freddy'ego Fazbeara z FNAF-em? Ta historia przyjęłaby się dobrze gdziekolwiek indziej, ale niekoniecznie tutaj. Nie tego ludzie oczekiwali, nie o tym jest FNAF, no i tworzy taką tajemniczą grupę Fazgu ludzi, którzy i tak roli Fazbear Frights mieć nie będą. Taki jest, wydaje mi się, główny problem całej tej historii. Ale no, było minęło. Omówmy to sobie, bo jestem pewien, że wielu z was źle zrozumiało zakończenie. Chris nie zastosował się do instrukcji, użył swojego starego mleczaka i historia sugeruje, że to był błąd i tylko dlatego powstał klon Chrisa zamiast ust, które mieliśmy dostać. Ale tak nie jest. Eksperyment przebiegł dokładnie tak, jak miał przebiec i cała klasa została podmieniona na swoje Fazgu klony. Noc nauki miała odmienić wszystkich uczniów i tak też się stało. Bardzo dosłownie odrodzili się na nowo. Sam Chris oszukał system i wydaje mi się, że to spowolniło cały proces. Niektórzy uczniowie już skończyli, kiedy mu ledwie urósł tors. Był ostatnim uczniem, który przesiedział tutaj do samego końca. Przeżył najdłużej ze wszystkich. I rozumiecie tytuł tej historii? Co znaczą słowa powiedział mi wszystko? Nauczyciel oszukał wszystkich, bo Fazgu nie zmieniło się w usta, to uczeń zmienia się w usta. Chris stracił wszystkie organy i wypowiedział swoje ostatnie słowa, które jego klon usłyszał. Właśnie to oznaczało powiedział mi wszystko, ostatnie słowa umierających uczniów. Jeżeli każdy uczeń powiedział to samo co Chris,
to każdy klon dowiedział się, co jest najważniejsze dla oryginału. Dla Chrisa ważna była rodzina i powiedział mu wszystko, co musiał na temat tej rodziny wiedzieć. Kazał mu opiekować się rodzicami, siostrą, psem, nawet miłą panią z osiedla i może nawet w Fazgu klon dokładnie to zrobi. Może stanie się lepszą wersją Chrisa i dobrym człowiekiem. Nie zmienia to jednak faktu. Prawdziwy Chris zginął. Jego świadomość nie została przeniesiona do nowego ciała. I cały ten pomysł jest ciekawy, mroczny, przemyślany, ale nie jest FNAF-em. To jest problem. Ciężko mi to ocenić, bo chciałbym dać ocenę wysoką, chciałbym dać ocenę niską jednocześnie. Dam ją niżej niż koło. Taki werdykt. Tyle w temacie Fazgu. Mam nadzieję, że przynajmniej wyjaśnię wam kontekst, bo bardzo dużo osób po prostu rzuca tą nazwą i mówi, jakie to Fazbear Fries jest bez sensu i w ogóle, a nawet nie wiedzą, czym to Fazgu w ogóle jest. Teraz już wiecie, teraz możecie zdecydować, co o tym sądzicie. Teraz możecie narzekać na Fazgu bez żadnych przeszkód. Ja wyjaśniłem, co ja sądzę. A został nam jeszcze Stitch Fright. Ostatnim razem Jake i Andrew ukończyli swoją misję, a kiedy już mieli odejść z tego świata, pojawił się Afton. Andrew odszedł, Jake został pokonany, ale wciąż jest w fabryce. Larson też jest na miejscu, a mężczyzna z sali 1280 stał się wielkim króliczym potworem. Z tego miejsca zaczynamy. Z perspektywy Larsona dowiadujemy się, że potworem był William Afton. Detektyw znał tego seryjnego zabójcę i rozpoznał jego twarz w obliczu potwora, który ciągle się przekształcał. Jake próbował z nim walczyć. Oboje wiedzieli, że ten potwór jest zbyt niebezpieczny i trzeba go powstrzymać. Afton paranormalnie przyciągał do siebie metal, a Jake paranormalnie próbował go powstrzymać. I nagle został zaatakowany przez kogoś zupełnie innego, tajemniczego kobiecego robota z długą szyją. Ta postać wystała ze Stitch Frighta resztkę zła, która się w nim zagnieździła i dała się wessać do amalgamacji Aftona. Później była akcja, bo Larson ucieka przed wielkim robotem, został rzucony o ścianę, dźgnięty w brzuch. Wielki potwór przedstawił się mówiąc: jestem agonią. Larson przywiózł tutaj worek dowodów związanych ze sprawą pożaru i wyszła z niego marionetka, która też została wchłonięta przez Aftona. Ale teraz zaczęło się dziać coś więcej. Kobiecy robot opuścił Aftona i sobie poszedł, marionetka zaczęła rozrywać go od środka. Cokolwiek się stało, Afton poważnie osłabł. Przegrał. Runął do wody razem z marionetką. Na miejscu został teraz sam Stitch Fright i Larson. Detektyw został zainfekowany energią Aftona, kiedy był dźgnięty. Stitch Fright rozgrzał więc swoją rękę i wbrew woli detektywa wypalił całą infekcję z jego rany. Było to oczywiście okropnie bolesne i detektyw zemdlał. Zaraz potem pojawiła się policja, Stitch Fright uciekł i martwił się o tą nową postać, która była jeszcze potężniejsza i niebezpieczniejsza niż Afton. Tyle ze Stitch Frightem na teraz. Ta część historii to do pewnego stopnia koniec Aftona. Początek nowego złoczyńcy Fazbear Fries. Wszystko, co do tej pory się działo, tutaj już się zamknęło. Poznaliśmy historię Jake'a, poznaliśmy historię Andrew i wszystkie ich wątki teraz już dotarły do końca. Taki mógł być koniec tych książek. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak rzeczywiście było. Z początku zapowiedzieli ich 5, więc chcieli pokazać mniej i tutaj to mniej się kończy. Ale Afton odszedł, a teraz pojawił się coś zupełnie nowego. Tajemniczy robot. Kobieta, robot, długa szyja. Można się domyślić, że chodzi o Eleanor, złoczyńcę z drugiej historii z pierwszej książki. Druga część Fazbear Frights będzie się kręciła wokół tej postaci, a także Jake'a, który został już sam jeden wewnątrz Stitch Frighta. Dostaliśmy duży punkt kulminacyjny historii. Wiele rzeczy się zmieniło. Poprzednia misja się zakończyła, więc co teraz robi Jake? Do tego jeszcze dojdziemy w następnych książkach. A więc na dzisiaj to tyle. Zrobiłem ile mogłem, żeby szybko ogarnąć maraton na temat tej książki, więc to już tyle z cliffów. Wracamy do normalnych filmów. A już niedługo Słodka Angel. Jeśli do końca roku skończę Fazbear Frights i zacznę Tales from the Pizzaplex, to byłoby świetnie. Tak więc dziękuję wam za oglądanie. Żeby przypomnieć inne opowiadania z tej książki, obejrzyjcie omówienie cliffów. Historię samotnego ojca, podejrzanej zabawki do opieki nad dzieckiem, a także stromego cliffu. Jedna z łagodniejszych historii na te standardy tutaj. Obejrzyjcie też historię Koło. Egzoszkielety, narzędzie tortur. Tutaj akurat się zrobiło dosyć brutalnie. No i do zobaczenia następnym razem.